Dzień dobry, cześć. Witam Was Pan Rębak. Dzisiaj mam taki dzień serwisowy, będę sobie serwisował swoje maszyny i pomyślałem, żeby nagrać dla Was krótki film na temat wymiany oleju w chińskich rębakach. Mam taki fajny sposób, dzięki któremu podczas spuszczania oleju nie rozlewa mi się on wszędzie dookoła, także zapraszam do oglądania. Pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić, to musimy uruchomić silnik, aby rozgrzać silnik. Dzięki temu też rozgrzejemy olej. Olej się rozrzedzi i będzie dużo łatwiej ściekał. Także odpalamy na 5 minut silnik i widzimy się po chwili. Podczas gdy maszyna się rozgrzewa, możecie przygotować sobie teraz pojemnik, do którego spuścimy zużyty olej. Bierzemy sobie do tego celu zwykłą bańkę po płynie do spryskiwaczy i teraz tapeciakiem, takim nożem, wycinamy w nim dosłownie 3 cięcia. No oczywiście wiadomo, trzeba to robić tak, żeby się nie skaleczyć, ale ważne jest to, żebyście jedną ścianę zostawili. Zaraz zobaczycie dlaczego. Skoro mamy przygotowany już pojemnik, to teraz słuchajcie, tutaj w tę przestrzeń należy wepchnąć szmatę, jak najwięcej tej szmaty. O, w ten sposób mniej więcej. Nawet jeśli tam nam coś podcieknie, to wyjmując też matę, przy okazji sobie to przetrzemy, także będzie fajnie. I teraz zobaczcie, widzicie? Ten pojemnik tutaj ma taką klapkę i tę klapkę wkładamy pod spód. I teraz zobaczcie, mam nadzieję, że to dobrze widać na filmie. Widzicie? Olej nawet jeśli będzie powoli sobie ciekł, jeśli będzie sobie kapał tutaj, to on już nie będzie kapał na maszynę, tylko będzie skapywał od razu na ścianę pojemnika. No i dzięki temu unikamy wszystkich takich zabrudzeń. Ja już sobie wcześniej poluzowałem tę śrubę, także mogę ją odkręcić palcami. Zdejmę rękawiczkę, żeby się nie zapaprała. No i uwaga. Tadam. Nigdzie się olej nie rozlewa, nic się złego nie dzieje. Jeśli gdzieś coś pociekło, to podstawiamy szmatkę. I teraz ja jeszcze biorę taką rzecz, że podstawiam paletę pod przednie koła, żeby jeszcze bardziej pochylić silnik w stronę, w którą spuszczamy olej, żeby wszystko, calutki olej spuścić. Po kilku chwilach olej spłynie do pojemnika i teraz zakręcamy odpływ i nalewamy nowy olej.
Teraz pewnie wszyscy jesteście ciekawi, czym zaleję ten silnik. No więc zaleję go Long Life'em od Brigstratona. To jest Full Synthetic 5W30. Leję go dlatego, że pierwsze zalanie było tym olejem. Ten olej mi się sprawdza również w tej większej maszynie, w Forstie. Mam jeszcze kilka butelek i tylko dlatego leję ten olej. Żeby Wam uprościć życie, producent silnika zrobił swoją serię olejów i rekomendują oczywiście te oleje, polecają je. To jest 10W30, także chcecie mieć problem z głowy, lejcie 10W30 od Loncina. To nie jest drogi olej, więc nie ma jakiegoś problemu z tym. Przyznam Wam się też do tego, że parę razy zdarzyło mi się przy innych maszynach nalać zwykły samochodowy, orlenowski, co to jest, 10W40 i też wszystko było cacy. Zasada generalnie jest jedna. Lepiej zmieniać olej częściej, byle jaki, niż lać jakiegoś nie wiadomo jakiego Mercedesa raz na 2 lata. No dobra, czyli zalewamy. Zakładam, że macie już jakieś zaawansowanie w obsłudze maszyn i nie muszę Wam tłumaczyć, że to wszystko powinno być wyczyszczone z jednej, z drugiej strony i że ta czystość jest dosyć istotna, żeby sobie tutaj niechcący nie zanieczyścić czegoś. Odkręcamy kurek. Ja sobie kontrolnie podkładam też szmatę. Zawsze gdzieś ten olej może pocieknąć i niestety jest go trudno potem usunąć z jakiejś kostki albo innego podjazdu. Biorę ten olej, gdzie ja go mam. Aha, zanim olej, pokażę Wam. Ja mam taki fajny lejek. To jest... Dostałem go razem z agregatem, który zimą kupiłem do domu i on tu idealnie pasuje. Jest niewielki, super się sprawdza. Ale dopóki nie miałem tego lejka, to używałem takiego czegoś, czyli zwykły lejek, zwykły, najzwyklejszy lejek plus, zobaczcie, to jest końcówka z płynu do spryskiwaczy i tutaj ona sobie fajnie pasuje, jest elastyczna. Wkładałem lejek w lejek, hyc i robiłem to na takim patencie. Czyli zalewamy. Jeśli chodzi o ilość oleju, to z moich doświadczeń wynika, że tutaj do tych silników, czyli Loncin G420F, wchodzi równo litr. Równo litr. W instrukcji jest podane, że litr 100, ale naprawdę nigdy mi się nie udało wlać więcej niż litr. W momencie, kiedy próbowałem wlać więcej, ten olej mi się przelewał, także nie ma to kompletnie sensu. Wlewajcie sobie równo litr. Powoluniu, na spokojnie. Akurat ja mam w litrowej butelce, więc niczego nie muszę odmierzać. Tylko chwila cierpliwości i silnik będzie zalany olejem. Nie trzeba się śpieszyć przy tej czynności, bo to w niczym nie pomaga, a tylko możecie coś rozlać.
Tak naprawdę w tych silnikach to nie potrzebujecie bagnetu, bo wystarczy, że olej będzie widać tutaj na gwincie i to znaczy, że stan jest ok. Oczywiście producent wyposażył nas w lejek, ale pamiętajcie, że poziom oleju jest tutaj na gwincie. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W jednej maszynie olej już wymieniony, druga cały czas czeka, także biorę się do roboty, kłaniam się i pozdrawiam.